chcemy szczególną uwagę zwrócić na rozwój całych systemów bateryjnych litowo-jonowych do różnego rodzaju produktów. Jest to lakoniczne stwierdzenie, ale tak naprawdę to chodzi o stworzenie możliwości dostarczania rozwiązań konstrukcyjnych właśnie dla różnych produktów, różnych aplikacji, a nie tylko dla tych, które dzisiaj dominują w naszej fabryce. Dzisiaj dominują aplikacje związane z elektronarzędziami oraz z rowerami elektrycznymi, ale tak naprawdę chcemy się skoncentrować na wszystkich aplikacjach, które mówią o bateriach o napięciach od mniej więcej 14-12 V aż do 48-54, pod warunkiem, że zostaniemy poniżej 60 V, bo to jest taki pułap, kiedy zaczynają się wyższe napięcia, które są obwarowane trochę innymi regulacjami. Więc chcemy rozwijać systemy bateryjne. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy rozwijać naszą wiedzę na temat ogniw, bo my nie produkujemy ogniw. Ogniwa dostarczane są przez dużych światowych producentów, czyli tam jest ta wiedza elektrochemiczna, którą my posiadamy w stopniu, który pozwala nam budować systemy bateryjne. Chcemy oczywiście być cały czas na takim poziomie tej wiedzy, która postępuje cały czas, żeby móc efektywnie wykorzystać te ogniwa, ale chcemy się rozwijać szczególnie w obszarze rozwoju elektroniki do sterowania bateriami, bo dla baterii litowo-jonowych potrzebne jest sterowanie. Nie można mieć ogniwa samego, podłączyć pod aplikację i oczekiwać bezpiecznej pracy od takiego ogniwa. Ono odda energię, ale może nastąpić tam głębokie rozładowanie, a wtedy już nie powinno się ładować na przykład baterii. Jak się znowu ładuje takie ogniwo, to mogłoby się je przeładować i wtedy ogniwo też jest niebezpieczne, więc elektronika służy do tego, żeby zabezpieczyć pracę baterii, ale też dać jej możliwość dłuższego funkcjonowania, odpowiedniego komunikowania się z aplikacją, czyli ta warstwa elektroniczna samej baterii jest dla nas bardzo ważna i chcemy szczególnie rozwijać się w tym obszarze oraz w obszarze konstrukcji mechanicznej, która zawsze musi być na jakimś poziomie zrealizowana. W zależności od aplikacji będzie to mniej lub bardziej skomplikowane, mniej lub bardziej wymagające, ale bateria musi i być odporna mechanicznie, w odpowiednim środowisku i w odpowiednich warunkach pracy, jak też i realizować swoją podstawową funkcję, czyli oddawać bezpiecznie energię. Jeśli chodzi o przyszłe kategorie produktowe, w których chcielibyśmy zaistnieć, to jest to dość szerokie spektrum. Mówiłem o tym, że chcemy istnieć w obszarach aplikacji, które są poniżej 60 V, a w tym obszarze jest bardzo, bardzo dużo potencjalnych aplikacji. Zaczynając od wózków widłowych, poprzez skutery elektryczne, poprzez trzykołowce, poprzez też systemy magazynowania energii, a dochodząc do pił elektrycznych, które są nadal w elektronarzędziach, ale to nie jest, że elektronarzędzia to jest zamknięta historia w rozwoju baterii. Cały czas są wymagania do tego, żeby podnosić możliwości baterii, tak żeby mogły obsłużyć kolejne rodzaje elektronarzędzi. Już nie wkrętarka, która nie potrzebuje wcale dużej energii, ale piła łańcuchowa, młot udarowy, kosiarka elektryczna. To są wszystko takie narzędzia, które wymagają większej energii niż wkrętak czy wiertarki. Założenie jest takie, żebyśmy rośli organicznie, rozwijając obecne kategorie produktowe, rozwinęli te nowe i te nowe zarówno poprzez produkcję dla naszych klientów tego, co oni wymyślili, jak i tworzenie własnych konstrukcji. No i chcemy w tym obszarze też rozwijać nasze zatrudnienie, czyli stopniowo, ale już nie w tak dużym stopniu jak w ostatnich nastu latach rozwijać zatrudnienie operatorów, ale rosnąć w obszarze rozwoju produktu i rozwoju technologii produkcyjnych.